Día de Muertos, czyli Dzień Zmarłych, to najstarsze religijno-etniczne święto meksykańskie, czczące pozagrobowe życie zmarłych i więzy rodzinne. Obchodzone jest Wigilię Święta 1 i 2 listopada w powiązaniu z katolickimi świętami Zaduszek i Wszystkich Świętych, jednak wywodzi się w formie pierwotnej z epoki prekolumbijskiej tradycji o wieku szacowanym na 3000 lat. Festiwal, z którego wywodzi się obecny Dzień Zmarłych, odbywał się podczas 9 miesiąca kalendarza słonecznego Azteków, wypadając na początek sierpnia, a trwał przez cały miesiąc. Día de Muertos jest obchodzony głównie w Meksyku i Ameryce Centralnej. W 2008 roku obchody Dnia Zmarłych zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. ¿Sabes de Chihuahua? Voy a levantar una mano. ¿Sí? ¿Son de Chihuahua? ¿Sí o no? ¿Mitad Chihuahua, mitad Cancún? Preguntan que dónde estamos, justo digo para la gente que está viendo lo del otro punto de la ciudad. Estamos poniendo que en Cancún estamos justamente... Meksykańskie Día de Muertos jest specyficzne i charakterystyczne dla kultury południowoamerykańskiej. Bardzo różni się od europejskich zwyczajów, skupionych wokół kontemplacji, smutku i zadumy. W tradycji meksykańskiej Dzień Zmarłych jest radosną okazją, bowiem zmarli nadal egzystują, a ich dusze współucztują, ciesząc się w towarzystwie swoich świętujących rodzin. ¿Moriremos acaso olvidados? ¿A quién le pertenece la memoria sino la humanidad? Son necesarios. Dzisiejsze meksykańskie święto zmarłych rozpoczyna się wieloma dniami przygotowań. Dużą rolę odgrywa w nim widowiskowość i teatralność, to też potrzeba czasu, aby zorganizować uroczystości. Już w październiku pojawiają się na ulicach symbole śmierci, takie jak cukrowe czaszki. Są one kolorowe, często nasączone tequilą albo okraszone czekoladą. Garncarze wyrabiają okolicznościowe kadzielnice, świeczniki i gliniane wizerunki śmierci. Na straganach można kupić małe trumienki z żartobliwymi komentarzami albo specjalny chleb dla zmarłych. Zaczyna się maskarada zwiastująca nadejście dusz bliskich zmarłych. To pora radości i szaleństwa, niezwyczajny czas w roku, kiedy łączą się ze sobą dwa światy. Meksykanie głęboko wierzą w możliwość takiego kontaktu i cieszą się, hucznie świętując. Każdego roku wiele rodzin składa, tak jak w czasach przedhiszpańskich, ofiary i ołtarze udekorowane kwiatami, cukrowymi czaszkami, chlebem zmarłych lub jakąś potrawą, którą lubili ich krewni. W Día de Muertos bardzo ważna jest bowiem symbolika. Ludzkie czaszki umieszczane na ołtarzach zrobione są z cukru, często doprawione tequilą, czekoladą czy amarantusem, opatrzone imionami zmarłych. Są spożywane przez rodzinę i przyjaciół. Chleb zmarłych zaś jest specjalnym wypiekiem ze słodkiego ciasta z jajkiem o przeróżnym kształcie, od prostych, zaokrąglonych bułek do czaszkopodobnych, pokrytych lukrem. Ważnym symbolem są też kwiaty. Rodziny dekorują groby bliskich wymyślnymi wieńcami z kwiatów, m.in. róż czy słoneczników, lecz najważniejszym jest tu meksykańska aksamitka, hodowana już przez prekolumbijskich Azteków, zwana
kwiatem zmarłych. Bardzo ważne są także ołtarze ku czci zmarłych i pielgrzymki cmentarne. Według tradycji dusze dzieci powracają na cmentarze podczas odwiedzin wykonanych przez ich rodziny 1 listopada, a dusze dorosłych 2. W przypadku niemożności złożenia odwiedzin u grobu z powodu jego braku czy z powodu przemieszczenia się rodziny z dala od rodzinnego cmentarza, wznosi się ołtarze o specyficznym i detalicznym składzie rytualnych darów. Dary te to m.in. przygotowane potrawy, chleb zmarłych, szklanki z wodą, a dla dusz dorosłych zmarłych cygara, butelki z meskalem, tekilą, pulkę czy atole, czyli gorącym napojem opartym na skrobi kukurydzianej, często czekoladowym. Natomiast dla dusz dzieci przygotowuje się zabawki. Zestaw darów jest umieszczany przy portretach zmarłych, otoczonych zapalonymi woskowymi świeczkami. Sednem Dia de Muertos nie są żal i refleksja. Najważniejsza jest bowiem szansa na kontakt z bliskimi, którzy odeszli ze świata ziemskiego do innego wymiaru rzeczywistości. Najpiękniejsze jest bowiem to, że podczas obchodów Dia de Muertos śmierć nie jest nieobecnością, lecz raczej żywą obecnością.